Cześć Mateusz, to ja, Polska. Rząd PiS rządzi mną 8 lat, ale widać, że dalej słabo się znamy. Będę ci o tym przypominać, codziennie. Chcesz lepszych posiłków w szpitalach? To czemu 8 lat serwujesz suchą bułkę? Dla wiernych władzy posiłek się znalazł. I to nie byle jaki. Na oddział onkologii zamówiłeś chleb z masłem, a Duda sobie do pałacu 9 ton owoców morza. Wy opychacie się ostrygami, a skrajne ubóstwo rośnie. Ciekawe, co wymyślisz jutro, Mateuszu. O jakiej klęsce PiS nam opowiesz? Cześć moi drodzy. Znowu się długo nie odzywałem, ale no tak wiecie, mam dużo pracy, nie bardzo mam kiedy. Ale okej, przejdźmy do konkretów. Dzisiaj o upadku Kaczyńskiego. Być może się ze mną zgodzicie, być może nie, no każdy ma indywidualne podejście do tego osobnika. Tak naprawdę, według mnie, no, PiS nie jest przegranym. Największym przegranym jest właśnie Kaczyński. Ma 74 lata i już nigdy nie wróci do władzy. Jego celem nadrzędnym w życiu była władza absolutna. Teraz, po tych wyborach, to po prostu stracił. W samotności będzie patrzeć, jak jego dziecko, czyli PiS, rozpadnie się. I to jest chyba dla niego największa kara, ale o samym Kaczyńskim. Tak naprawdę, moi drodzy, według mnie jesteśmy świadkami odchodzenia Kaczyńskiego, odchodzenia w wielkiej niesławie. Ten cały reżim, no niby wygrał, ale tak naprawdę przegrał i nie jest w stanie pogodzić się z tym, o czym możemy zauważyć, no, praktycznie z dnia na dzień. No, motają się, widać, że no nie są w stanie pogodzić się z tym, że nie będą już rządzili. Kaczyński upatruje, nie wiem, nadziei w Dudzie i no, tak zaokrąglimy w tych 8 milionach swoich fanów, którym złodziejstwo i okradanie państwa w ogóle nie przeszkadzało. Ważne, że oni dawali jakieś tam ochłapy. Reszta się nie liczyła dla, mówię tutaj, fanów PiS-u. No ale 8 milionów to jest, jakby nie liczyć, mniej niż 14 milionów tych, co nie głosowali za PiS-em. Moi drodzy, tak jak dla mnie, no, te ukradzione zwycięstwo Kaczyńskiego, zdolności kreatywne Kaczyńskiego skończyły się w trakcie drugiej kadencji tego pisowskiego reżimu. Cała druga kadencja PiS, tak naprawdę to pasmo porażek, nietrafionych decyzji, rozmijania się z życiem, czyli życie w takiej alternatywnej rzeczywistości. Już niejednokrotnie mówiłem w poprzednich filmach, z tego co pamiętam, chyba od paru lat, mówiłem o demencji Kaczyńskiego i podtrzymuję to wszystko, co wtedy mówiłem. Nawet to podkreślam. Kaczyński tak naprawdę te najlepsze lata ma już poza sobą. On żyje w takiej bańce stworzonych przez klakierów pisowskich. Tak naprawdę Kaczyński nie wie, co się, nie wiem, tak naprawdę dzieje w kraju. Ma problemy z myśleniem i panowaniem nad emocjami, co było widać pod pomnikiem, gdy dewastował pomnik ten, przepraszam, nie pomnik, tylko gdy dewastował ten wieniec, bo mu się napis na tym wieńcu nie spodobał. Ewidentnie widoczne są takie szybko postępujące objawy starzenia, w tym takiego starzenia mentalnego. Rządzą nami klauny. Nepotyzm w rządzie PiS to standard. Misiewicz pomimo braku wykształcenia dostawał dziesiątki tysięcy miesięcznie w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jak się okazało, jego specjalizacją była korupcja i złodziejstwo, za co dostał wyrok. Kaczyński nie pozwolił się odsunąć od kampanii wyborczej i
te wielkie zwycięstwo partii demokratycznych, mówię tu o wszystkich partiach opozycyjnych wobec PiS-u. To jest takie totalne zwycięstwo opozycji z totalną porażką PiS-u. I tutaj to wszystko zawdzięczamy nie tylko Tuskowi, choć głównie niemu, oraz innym oczywiście przywódcom opozycji tworzącym demokratyczny blok wyborczy, ale takie wyniki zawdzięczamy też samemu Kaczyńskiemu i jego tej całej kampanii nienawiści, agresji, poniżania adwersarzy i konkurentów politycznych, odbieraniu godności prawa do nazywania się Polakiem, co już jest, no, można powiedzieć, powszechne w języku pisowskim. Zawdzięczamy to jego zgodzie na taki niespotykany do tej pory nepotyzm, rozkradanie Polski, na cwaniactwo, budowanie takiej nowej pisowskiej elity, która oczywiście no, elitą nie jest. Warto tu Kaczyńskiemu przyznać słowa, które powiedział: garnitur leży dobrze w 3. pokoleniu, a frak w 5. W polityce utrata kontaktu z rzeczywistością, kierowanie się emocjami, to jest tak naprawdę gwarancja porażki i Kaczyński, no można powiedzieć, tego dokonał. Jako pozakonstytucyjny, samozwańczy organ władzy, jako samozwańczy wódz, by nie nazwać tego po niemiecku, jako przełożony Sejmu, prezydenta, premiera, Trybunału Konstytucyjnego, w cudzysłowiu, i całej rzeszy Obajtków, Czarnków, Suskich, Piotrowiczów, Pawłowiczowych, jako jedyny mający moc prawną podejmował decyzje, mając problem ze swoją demencją i nie mając jej tak naprawdę świadomości, ponieważ osoba zaburzona no nie wie, że ma demencję. W przyszłym tygodniu będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim o niepodległości Polski. W przyszłym tygodniu rozpocznie się działanie Unii Europejskiej wspierane przez pana Tuska i wspierane przez jego sojuszników, mające doprowadzić do likwidacji niepodległości Polski. I teraz tak, Kaczyńskiego agresja, wiara w nieograniczoną własną mądrość. Jak wiecie, no kiedyś powiedział, że niewielu ludzi na świecie jest mądrzejszych od niego, ale to już pomińmy. Pewność, nie wiem, możliwe zamachy na swoją osobę wynika po prostu z jego choroby. I wam tutaj też wrzucałem jakiś czas temu filmik i no pewnie go wszyscy widzieliście, ten filmik z lokalu wyborczego, gdzie kolejkowicze przesuwają Kaczyńskiego na koniec kolejki. Ja osobiście oglądałem ten filmik grubo ponad 10 razy i stał się on kroplą, która utwierdziła mnie, że w tej całej prawidłowości diagnozy demencji. Teraz Kaczyńskiemu, jak to mówią pisowcy, czy część pisowców, ukradziono zwycięstwo i to jest, powiem wam, no ciekawe. Bo nie jest tutaj, moi drodzy, żadną tajemnicą, że całe państwo, cały aparat państwowy, wszystkie państwowe spółki pracowało głównie nielegalnie przy złamaniu wszelkich zasad przyzwoitości na zwycięstwo Kaczyńskiego i jego kliki. Od jego tuby propagandowej TVP, mediów przejętych przez Obajtka i ręcznie sterowanych przez prezydenta i premiera służb korzystających z Pegasusa w takim stopniu, że odebrano im licencję na Pegasusa. Wpłaty beneficjentów tej całej dobrej zmiany na PiS
Kościół katolicki z proboszczami, biskupami, nie wspomnę tylko Rydzyka i Jędrzejewskiego, indoktrynacja w szkołach, na uczelniach, pisowskie samorządy, policja pod wodzą komendanta Granatnika. Aresztują posłanki z immunitetem, czy prawdziwych, wybitnych opozycjonistów z czasów, kiedy bycie w opozycji wymagało odwagi. Mówię tutaj na przykład o Frasyniuku, którego zmieszali z gównem. Kiedy on miał odwagę naprawdę stanąć naprzeciwko milicji, komuny, Kaczyński w tym czasie siedział cichutko pod kordełką u mamusi, był otoczony opieką służb. No ale on teraz jest wielkim opozycjonistą, tak jak Piotrowicz, a właśnie tacy jak Frasyniuk, czy ci, co naprawdę wtedy trzeba było mieć odwagę, żeby stanąć naprzeciwko aparatu państwowego i walczyć z nim, no ich mieszają z błotem tylko dlatego, że nie są zgodni z linią partii. I co ja robię tu? Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić? Z daleka słychać. No i moi drodzy, w tym momencie można powiedzieć, rodzi się pytanie. Jeśli ten samozwańczy, pozakonstytucyjny wódz, kieszonkowy dyktatorek, który od 8 lat demoluje kraj i państwo i ktoś mu w cudzysłowiu kradnie zwycięstwo, Kaczyński sam nie zejdzie ze sceny politycznej, bo ma demencję. Nie widzi problemu, bo ma demencję. Demencja powoduje, że on sam postrzega się jako palec Boży, jako zbawiciel narodu, jako, nie wiem, pomazaniec. A co z innymi członkami tego pisowskiego reżimu? Otóż, moi drodzy, inni członkowie tej pisowskiej wierchuszki są tak w nim zanurzeni, tak umoczeni, z takimi hakami, z takimi korzyściami majątkowymi, z takimi bogatymi żonami, z którymi mają rozdzielność majątkową, z takimi nielegalnymi działaniami, za które grozi proces karny i długoletnie więzienie, jak choćby za nielegalne stosowanie Pegasusa, ukradzione granty, fundusze rozdawane na prawo i lewo, Wille Plus, Świnie Plus, miliony na wybory kopertowe czy inne skoki, miliony za wycięte drzewa i ukrywanie w lasach, nie wiem, jakieś banery za wiele milionów. Powiem wam tak, te wszystkie, nie wiem, siostry wiceministrów od konfetti bez kwalifikacji, za to lubiące być, nie wiem, kuratorami oświaty, te żony ministrów będące pełnomocnikami do tworzenia wydziałów lekarskich, a nie mające o tym bladego pojęcia, czy też bracia Obajtków zarządzającymi lasami państwowymi. Ci cali, pożal się Boże, eksperci, których łechta funkcja doradcy prezydenta, czy premiera, czy jakiegoś ministra, ci pseudoeksperci, z których ciał doradczych utworzonych przez PiS, ta cała pajęczyna rodem mentalnym mafii, bo chyba tego inaczej się nie da nazwać. To całe towarzystwo korzystające na potęgę z bycia u żłobu nigdy bez walki nie pozbawi się korzyści popierania tego pisowskiego reżimu. Pozdrawiam cały kompleks Turowa i wszystkich przyjaciół. Mieliśmy do czynienia z najwyższą w historii karą, dzienną karą, która była naliczana i jest naliczana dzień w dzień. Zapytałam pana o ściąganie kar. Ale jakich kar? Nie ma żadnych kar.
Aha. Tak, to prawda. Turów stał się symbolem polskiego oporu wobec dyktatu berlińsko-brukselskiego. To jest po prostu po ludzku niesprawiedliwe. My jesteśmy opiekunami, protektorami polskiego górnictwa. Węgla kamiennego i węgla brunatnego. Mamy nadzieję, że uda nam się uniknąć, no jesteśmy o tym właściwie przekonani, że uda nam się uniknąć tej dalszej części tego sporu. Premier twierdził, że wojewódzki sąd administracyjny nakazał wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. Postawiliśmy na swoim. Nie posłuchaliśmy tej złej i szalonej decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pojechał tam, powiedział, że właśnie pojechał, żeby powstrzymać to wstrzymanie, chociaż sąd wcale nie nakazał tego wstrzymania. Panie redaktorze, to było postanowienie o zawieszeniu wykonania decyzji od 2026 roku. A który teraz mamy? No dobrze, panie redaktorze, ale 26? zawieszenie od tamtego czasu. W związku z tym, wie pan, ile kosztuje zamknięcie, ile czasu zajmuje zamknięcie kopalni? Alarmował. I będzie dalej to sąd robił. nakazał wstrzymanie. Przyjechaliśmy tu, żeby to zatrzymać. Premier będzie nadal to robił, ponieważ uważamy... Przyjechał i zatrzymał, nic nie zmienił. Panie od redaktorze, 26 roku. Będziemy to nadal robić. Moi drodzy, tylko że ta ich walka w obronie żłobu stała się po prostu żałosna i jest całkowicie obnażona. Zakrzykiwanie wyników wyborów, straszenie narodowców, że Warszawa stanie w ogniu 11 listopada. Takie bajki, przecież no, mamy na chwilę obecną niezależną, w Polsce niezależną, absolutnie propaństwową policję i ta policja zapewni im bezpieczeństwo, prawda? Ta policja przecież nie działa na rzecz prezesa i całej tej wierchuszki pisowskiej, a jedynie na rzecz państwa polskiego. I pełną mocą rozgoni narodowców podpalaczy. Tak więc, moi drodzy, spokój i traktowanie z dystansem tego lokalnego wodza, wataszki, który z pozycji wodza, naczelnika pierwszej kadencji stał się tak naprawdę karykaturą samego siebie i tak naprawdę nad niczym nie panuje. Ten pisowski reżim przegrał i nie jest w stanie z tym się pogodzić. Kaczyński i pisowcy upatrują nadziei w Dudzie i w tych 8 milionów swoich fanów, którym złodziejstwo i okradanie państwa nie przeszkadzało i nie przeszkadza. Ale 8 milionów, tak mówiłem, to jest mniej niż 14 milionów tych, co na pisowców nie głosowali. No oczywiście to nie oznacza utraty czujności, bo zaszczute zwierzę może kąsać nawet boleśnie czy bardziej agresywnie. Ale nie zmienia to faktu, że jesteśmy świadkami odchodzenia Kaczyńskiego, odchodzenia w wielkiej niesławie. No rzecz jasna, pisowska telewizja niczym orkiestra na Titanicu gra do samego końca. Czasami oglądając ich mam wrażenie, że dalej trwa kampania wyborcza, że te ich szczucie, te ich gadanie bzdur cokolwiek zmieni. No, widać nie mogą się pogodzić z tym, że już niedługo stracą wszyscy pracę, zresztą napisali list otwarty, że to zamach na wolne media, że polowanie na czarownicę, że prawdziwi dziennikarze zostaną zwolnieni, że politycznie sterowane będzie, telewizja będzie politycznie sterowana, jakby kuźwa nie była teraz politycznie sterowana. No ale pisowska telewizja to pisowska telewizja. To są w większości nie dziennikarze, tylko funkcjonariusze partyjni, a reszta po prostu jak kameleoni będą się przystosowywać do aktualnie panujących warunków. Tak czy inaczej
ludzie, którzy teraz żyją pisowską telewizją, po zmianie władzy dostaną, nie wiem, jak mi się wydaje, szoku, że będą się dowiadywać o rzeczach, o których nie mieli pojęcia. No ale komu jak komu, ale pisowskiej szczujni to się naprawdę należy. Także nie jest też tajemnicą, że pisowcy no, jeszcze sprzedają co się da, żeby coś jeszcze zarobić, coś ukraść, coś zachachmęcić. No bo wiedzą, że koryto im się kończy, źródełko im wysycha. Stworzyć koalicji nie mają szans utworzyć rządu, wiedzą o tym doskonale, więc sprzedają co się da i podejrzewam, że po zmianie rządu tego wyjdzie o wiele więcej. CBA już zrobiło przetarg na niszczarki i to nie chcę was tutaj wprowadzać w błąd, ale no dość sporą liczbę niszczarek, które mają być dostarczone w przeciągu 2 tygodni. Ciekawe, wiem, że no tam kilkadziesiąt czy kilkaset sztuk tych niszczarek ma być i to takie przemysłowe niszczarki. Komuniści, esbecy palili gdzieś po nocach w lasach dokumenty, pisowcy teraz, no technika poszła do przodu, niszczą na potęgę, tylko że nie wiem, czy pisowcy wiedzą, ale to, że oni zniszczą płytę, zniszczą papier, ale no, serwerów nie zniszczą i wiele rzeczy się zachowa na serwerach, także może część swoich przekrętów uda im się zatuszować, ukryć, ale nie wszystko i tego podejrzewam się, tego najbardziej się boją. I tak jak na koniec, jak mówiłem wcześniej po wyborach, ta cała koalicja demokratyczna dostała przeogromny kredyt zaufania i lepiej, żeby tego nie spieprzyli, bo ludzie im drugi raz nie zaufają. I mam nadzieję, że dotrzymają danego słowa ludziom, że nie będą iść tą ścieżką, co szli pisowcy. W dniu, kiedy PiS odda władzę oficjalnie już, powinno być to narodowym świętem. I tak wam obiecałem, bo teraz nie chcę z góry tego zakładać, ale tak wam obiecałem, że w dniu, kiedy PiS straci władzę, ja wam tutaj na wizji otwieram szampana i piję. Tak jak nie piję alkoholu, tak tego szampana wypiję. Na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. Podejrzewam, że już jutro filmu na pewno nie wrzucę, bo mam też na cały dzień roboty. Ale w niedzielę zapraszam was na drugi kanał, na vloga jak zawsze i do zobaczenia po niedzieli. Trzymajcie się, moi drodzy, hej! On sam to zresztą ujawnił na początku XXI wieku. Nie zdaje z klasy do klasy. Oblewa, uwaga, nie jakiś jeden mało znaczący przebiot, ale nie zdaje z polskiego, z angielskiego i z przysposobienia obronnego. Czyli decyzją Rady Pedagogicznej jest nie przepuszczone do następnej klasy. Co się wówczas dzieje? Ku zaskoczeniu wszystkich, o tym się zresztą dowiedzieliśmy tak naprawdę w 2017 roku, kiedy były pracownik tego liceum, Andrzej Janczewski, napisał na swoim blogu na Facebooku, opisał całą sytuację, że wówczas pojawia się Jerzy Kuberski, komunistyczny kurator oświaty, który odzywa się do dyrekcji liceum, informując, że życzy sobie, aby Rada Pedagogiczna zmieniła swoją decyzję i przepuściła Jarosława Kaczyńskiego do następnej klasy. No, towarzystwo jest wtedy to zszokowane, to jeszcze niektórzy nauczyciele to byli tak zwani nauczyciele starej daty, mamy 66 rok, no mówią, że dyrektor mówi, że to jednak jest problem, pan kurator mówi, że nie ma żadnego problemu, organizuje Radę Pedagogiczną, przyjeżdża następnego dnia na tą Radę Pedagogiczną, no domaga się
zmiany decyzji grona i przepuszczenia miernego ucznia. Wówczas wśród osób, które walczą z tą decyzją, jest późniejsza senator opozycji Anna Radziwiłł, która atakuje bardzo mocno kuratora Kuberskiego, pytając się go, czy za każdego miernego ucznia, który nie otrzymuje promocji, kurator oświaty się tak ujmuje. Kuberski odjeżdża z niczym. Kuberski, dodajmy, późniejszy członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii, czyli PZPR-u, a także późniejszy minister edukacji. I co następuje? Tenże Kuberski pomaga jednak Jarosławowi Kaczyńskiemu, to znaczy zostaje on przeniesiony do innej szkoły i ku zdziwieniu kolegów odnajduje się tam w klasie maturalnej, czyli ten nowe liceum dopuściło do klasy maturalnej, mimo że formalnie oblał z 3 przedmiotów. I teraz